Dzień dobry, witamy w domu Carringtonów. Jest kolejny słoneczny, tylko troszeczkę pochmurny dzień i lecimy dzisiaj na plażę na drugą stronę Palawanu. Mieszkanko jest już troszeczkę zapuszczone. To znaczy zapuszczone, no po prostu długo już tu mieszkamy, także już delikatny bałagan się robi, ale cały czas jesteśmy pod wrażeniem, uwielbiamy to mieszkanie. Tak wygląda wyjście z mieszkania, a tu jest korytarz i idzie się na dół. Naprawdę pięknie. Tak wygląda dół tego domu. Też jest do naszej dyspozycji, to jest kuchnia. Tam jest basen, który już widzieliście z góry. A tu jest drugie wyjście i tu coś, czym się muszę trochę pochwalić. 2 paczki, każda po 20 kg jedzenia dla psów. Maciek już zawiózł 4, czyli w sumie 6 ode mnie dostanie Rob i Jackie, bo też chcę się jakoś przyczynić. Wy dajecie kasę, ja też chcę coś kupić od siebie. Jest też oczywiście pieseł, który sobie tu gdzieś mieszka na ulicy i powiedziałem pani, żeby dała mu trochę jedzenia. Jest i kot. Zanim pojedziemy jednak na plażę, skoczyliśmy jeszcze na chwilkę do centrum handlowego, napić się kawy, zjeść jakieś śniadanie i lecimy. Kupujemy bułeczki, tu się zostawia kasę oddzielnie, jest dezynfekcja, a wszystko opakowane oczywiście w tworzywo sztuczne, no ale co zrobić. Przyjęliśmy na chwilę do trybu, za którym nie przekładamy w Puerto Princesa i w cywilizacji na Filipinach, czyli maski. Co drugie siedzenie można siedzieć. Mimo tego, że się znają, chodzi o to, że oni nie wiedzą, kto się zna, kto się nie zna i ludzie, którzy się nie znają, siadaliby razem. To samo dotyczy środków transportu. To pieczywo, które tam kupiliśmy, jest całkiem spoko, to jest z grzybami akurat, są też słodkie. Tu jest kawa mrożona Ignalin, a tu moje podwójne espresso i cappuccino. Wszystko to niestety w plastiku i w papierze. To wynika prawdopodobnie z tego, że jest wirus. Nie używa się naczyń zwykłych, filiżanek i tego typu rzeczy. W ogóle właśnie się kapnąłem, że wszystko co nagrałem z Filipin tym telefonem nagrywałem w HD zamiast w 4K. Także wszystkie ujęcia z kajaków, które nagrywałem telefonem, były gorszej jakości, bo nie były w 4K. Bo 4K nawet skompresowane do HD wygląda lepiej to HD niż HD oryginalne. No ale już przełączyłem w kamerze i od tej pory będzie 4K. Jesteśmy w filipińskim supermarkecie przez chwilę i w sumie mógłbym opowiedzieć trochę o cenach i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takie filmy, to Damian nagrał chyba ze 2 albo 3. Damian z Ucieczki do Raju i Rafał Baran z Szukając Przygody.pl, także podsyłam wam w opisie filmy. Ogólnie rzecz biorąc wydawałoby się, że jest tanio, bo ludzie mniej zarabiają, ale wcale tak tanio nie jest. Wiele rzeczy jest znacznie droższych niż u nas w Polsce. To tak w skrócie. W tym świecie masek pan fajną ma maskę, mega wesołą. Happy mask. To co ciekawe to to, że wszystko opakowane jest w papier tutaj, a nie w plastik. Zamieniają Filipińczycy plastik na papier raczej. W sumie ogólnie, no wiadomo, są wyjątki. A, odpowiedź jest na ekranie, czyli można torebkę plastikową, ale trzeba ją dokupić po prostu. No i to ma sens, to ma sens. Pozdrawiamy Romana i Naddniestrze, gdzie plastiku jest pod dostatkiem. Coś mi przyszło do głowy, jak teraz patrzę na nas wszystkich zamaskowanych, niektórzy w przyłbicach też, ale ogólnie cały świat w maskach. A mianowicie przyszło mi do głowy, że gdybyśmy to zobaczyli rok, 2 lata temu, to byśmy nie uwierzyli, że jest to jakiś orwellowski świat po prostu, że jesteśmy na balu przebierańców, gdzie wszyscy są przebrani w pandemię. Przy wejściu sprawdza się temperaturę, wydaje płyn dezynfekujący i tak dalej. I w sumie tak jak powiem wam, że nie przepadam za podróżowaniem samochodem po danym państwie, bo słabo się poznaje nie jeżdżąc komunikacją publiczną i tak dalej, to jednak w tej sytuacji lepiej jest mieć swój samochód, gdzie możesz zdjąć maskę, a nie tak jak w środkach publicznego transportu, gdzie wszędzie musisz mieć maskę, zwłaszcza jak jest gorąco i dużo słońca. Ciężki temat. A w samochodzie robisz co chcesz. Wszyscy mają maski i nie ma taryfy ulgowej. Pasażer, kierowca, przechodnie. Ale wiecie co, bardzo dziwnie jest prowadzić samochód na Filipinach, bo czuję się trochę tak, jakbym był w Polsce. Oczywiście to wszystko za oknem jest zupełnie inne, tam sprzedają ananasy i tak dalej, ale sam fakt, że perspektywa jest za kółkiem, czuję się jakbym był w Europie albo w jakimś innym rozwiniętym bardzo miejscu, czyli gdzie zwykle prowadzę samochód i te tricykle wyglądają inaczej zza szyby samochodu niż gdy się nimi jedzie, gdy się jest na ulicy w gorącu. Taka obserwacja. A w sumie to wiem, dlaczego mi to może Polskę przypominać. Sorry, dałem telefon Ignalin, żeby nie było, że prowadzę i nagrywam, bo to faktycznie głupie, także sorry, że przed chwilą to robiłem.
Ale wiem, dlaczego mi ta Polskę przypomina. Bo jest pochmurno. Przed nami jedzie typowy filipiński jeep, no i zaraz go nagramy przez otwarte okno. Odjechaliśmy od Puerto Princesa jakieś pół godziny drogi i jesteśmy już prawie po drugiej stronie Palawan, bo to taka podłużna wyspa. Tu jest ciekawostka, ja uwielbiam to na Filipinach. Tandaway, czyli room i na dole napisane zwolnij szkoła. I wcześniej widzieliśmy, uwaga, ostry zakręt i Tandaway room to reklamuje. Ciekawe to jest. Jakby tutaj u nas by nie przeszło. No, widzę jakąś taką sprzeczność interesów. Dojechaliśmy do punktu widokowego, jak widać. Spójrz. I tak to wygląda z daleka. Tam na horyzoncie widać jakieś takie małe wysepki, klify. Strzelam, że mogą być tam ciekawe koralowce, ale nie wiem. A tu jest plaża, do której jedziemy. Zaraz ją zobaczycie z bliska i może drona też tu gdzieś puścimy później. No i dobra, jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy na plażę, która nazywa się tak. Niestety słońce nie dopisuje, jest tak troszeczkę jakby zamglone, z takimi delikatnymi chmurkami, ale i tak idziemy się rozejrzeć. Myślę, że tutaj w sezonie przed koroną było sporo turystów, dlatego że są tu nawet parking fees. Przed chwilą zapłaciliśmy 150 peso za to, żeby zostawić tu samochód. No i jest tu dużo miejsca dla turystów i jest tu trochę teraz turystów, głównie filipińskich. Zdecydowanie raczej tak sobie to wygląda, bez pełnego słońca. No i teraz chyba jest odpływ z tego, co widzę. Gdyby to był przypływ, gdyby to morze było wyżej, to byłoby fajnie, bo tu jest piaszczyście i tak dalej. Yo creo que somos los únicos extranjeros aquí. Sí. No hay. Solo los filipinos y nosotros. Krajobraz po koronie. To, co słyszałem od paru osób, to, że należy tu uważać, dlatego że jest ten prąd wstępny, czy jak to się nazywa, wiecie, fale, które wciągają cię do morza. I zdarzały się tu podobno takie wypadki, że prąd wciągał ludzi do morza. I topili się. Nie będę nawet puszczał drona, bo nie ma sensu pokazywać wody i plaży bez słońca. Ok, lecimy na następną plażę, także tylko poszło 150 peso szwagier na parking. Czasem tak bywa. Ale myślę, że ciekawie jest zobaczyć to miejsce praktycznie bez turystów i że przed koroną nie było to możliwe. Dojechaliśmy do drugiej plaży, słońce wyszło. Musimy wypisać takie papierki, gdzie piszemy, skąd przyjechaliśmy, jak się nazywamy, ile mamy lat, czy mieliśmy gorączkę i tak dalej. A tak wygląda ta plaża. Tam sobie grają na gitarkach ludzie. Usłyszeli, że bez planu przyjechał i to jest ich reakcja. No ja zdałem sobie sprawę dzisiaj z tego, że jestem troszeczkę zepsuty i w sumie nie ma słońca, nie ma tego, nie ma tamtego i zapominam, w jak pięknym miejscu jestem. No ale tak to jest. Człowiek się przyzwyczaja po prostu i później to już wymaga, żeby było słońce, a nie tylko, żeby była piękna przyroda. Woda jest tu bardzo przejrzysta i w przeciwieństwie do Port Barton jest taka niebieskawa jakby. Nie jest zielonkawa przynajmniej. Plaża jest naprawdę szeroka, piaszczysta i wygląda na to, że wszędzie mniej więcej tak samo opada dno. Piaseczek na dole, zero roślin, zero korali. Ma to swoje plusy i minusy. Na pewno do snurkowania średnio ciekawie, ale żeby sobie popływać super, taki basenik. No pięknie, naprawdę pięknie. Przypomina mi trochę Nagpan Beach, którą już nagrywaliśmy, którą jeszcze chcemy pokazać trochę lepiej niż z drona. Słońce troszeczkę wychodzi, a ja trochę wyluzowałem, bo powiem wam, że byłem trochę zestresowany jeżdżeniem samochodem. To jest taki klimat, jeździsz samochodem, szukasz miejsca i to wszystko przechodzi w momencie, w którym wejdziesz do wody. Położysz się na tafli wody, utrzymujesz się na niej u góry i totalnie się relaksujesz. Robiłem to zanim poszedłem po kamerę oczywiście. To znaczy po telefon, bo nagrywam to teraz telefonem. Denerwujące.
Denerwujące. ¿Qué significa? Denerwujące. Denerwujące? Ah, denerwujące. Denerwujące. Sí. Denerwujące i tak dalej. Okej, już jest po 4:00, wyszło piękne słońce, więc nadszedł czas na to, żeby trochę polatać dronem. Drona, którego zgubiłem w Port Barton, to znaczy zgubiłem, zerwał się ze smyczy i nigdy nie wrócił. Nie mam, ale na filipińskim Allegro, czyli na Lazadzie kupiłem drugiego takiego samego i idziemy nim polatać. Dochodzi 18:00 i zaraz zajdzie słońce. W sumie nie wiem, czy to tłumaczyć, ale może część z Was tego nie wie, że w państwach, które są blisko równika, tak jak na przykład Filipiny, słońce zawsze zachodzi mniej więcej koło 18:00. Wiadomo, że to też zależy od konkretnego państwa i troszeczkę od pory roku, bo jednak czym dalej od równika, tym różnice między zimą i latem są większe. Ale Filipińczycy nie mają tej premii, którą mają Polacy latem, że dzień jest bardzo długi, chociaż też nie płacą tej ceny, że dzień jest bardzo krótki zimą. Siedzimy sobie w wodzie i czekamy na zachód słońca, nie mamy właściwie żadnych oczekiwań. No, nastąpiła mała lipa, bo właśnie nam powiedzieli, że musimy stąd wyjść, bo zamykają. Także nie spędzimy sobie na plaży, a dokładnie rzecz biorąc w wodzie, mimo czasu, patrząc na zachód słońca, musimy wyjść. Na siedzenia wrzucamy nasze kurtki wodoodporne, żeby tutaj słonej wody laremu na siedzenia nie zapodać. Tu jest coś, co chciałem Wam jeszcze pokazać. To jest butelka Don Papa, pyszny rum, o którym Maciek mi powiedział i który Maciek dostanie na urodziny. Już będzie po jego imprezie urodzinowej, jak wyjdzie ten odcinek, także luz. Ok, ostatni rzut oka na otoczenie. Gdzieś tam daleko będzie zachód słońca, który może zobaczymy z góry, bo z terenu tego środka nie możemy, musimy tu na środek opuścić. Tak więc lecimy. Zatrzymaliśmy się na chwilkę, żeby popodziwiać ten zachód słońca. I naprawdę robi on wrażenie. Właśnie w tym momencie słońce chowa się za horyzont. Pięknie. Skoro tam jest zachód, to znaczy, że ci z Was, którzy są w Polsce oraz ci z Was, którzy są w Europie, prawdopodobnie są gdzieś tam, na północnym zachodzie. Na prawo od zachodu. Tak z grubsza rzecz biorąc oczywiście. Gdzieś tam w oddali słychać łodzie. Ludzie wracają do domu. Dzień się kończy. Mieliśmy już stąd jechać. Chociaż zobaczcie, co się dzieje. No po prostu coś pięknego. Ten dzień zupełnie tego nie wróżył, ale nastąpił typowy palałański kosmiczny zachód słońca. Kosmos. Wiem, że nadużywam tego słowa, ale po prostu na Palałanie często się go używa, bo te widoki to kosmos.
Jeszcze na moment się zatrzymaliśmy, bo wyszedł taki piękny czerwony kolor. Mieliśmy to i aż nas poraził. Ciekawią nas te białe światła. No to pewnie są jakieś łodzie. Tylko że te światła są bardzo mocne, nie pasują do małych rybackich łódek. No ale może. Jest kolejne deszczowe popołudnie, właściwie to już prawie wieczór, bo dochodzi 18 i jesteśmy w ciekawym miejscu. A mianowicie znajdujemy się obok biznesu, który należy do Maćka, czyli food trucków z jedzeniem. Przerobionych jeepneyów de facto na food trucki. Jeepneye z jedzeniem są teraz co prawda zamknięte, bo mamy kwarantannę, ale spotkaliśmy się tutaj z okazji sesji zdjęciowej. Robię Maćkowi zdjęcia produktów firmy, którą prowadzi z kolegą Krystianem, którego też pozdrawiam. Palawan Smokers. Palawan Smokers to znaczy wędzarnia z Palawanu. Tak, palawańska, tak, wędzarnia z Palawanu. Te jeepneye jeżdżą, prawda? Obydwa. Pewnie, że tak. Ładujesz baterie, jeżdżą. 2 razy do roku je odpalamy, no bo tak naprawdę, wiesz, one są stacjonarnie ulokowane, ale jeżeli jest potrzeba, to oczywiście przenosimy się w zależności gdzie chcemy jechać. Sporo ludzi Cię pytało o to, czym się zajmujesz tutaj i z czego żyjesz na Filipinach, nie? To jest takie standardowe pytanie. Przyjechałem tutaj z zamiarem otwierania restauracji. Nie jest to wielka restauracja, ale jest jakaś forma restauracji, jak food truck. To jest na pewno jeden z biznesów, a drugi to jest Palawan Smokers, czyli po prostu no, nasza lokalna wędzarnia z polskimi tradycjami. Krystian razem z Analizą, swoją żoną, zaprosili mnie do współpracy. Jako że mam doświadczenie w branży gastronomicznej, stwierdziłem, że pewnie robimy to. I o dziwo Filipińczykom spodobały się nasze smaki. Mamy kolejny dzień. Nie chcę mówić w raju, bo to jest takie, no wiecie, nie idealizujmy, po prostu są to fajne zachody słońca. Ale tak, czujemy, że nie chcemy stąd wyjeżdżać. Czujemy, że jest to dobre miejsce, żeby jeszcze tu posiedzieć parę tygodni, a może miesięcy. Demasiado relajante. Hoy está fría, hoy está más fría. Sí. Se siente riquísimo. No. Wow. Como fuego en el cielo. No, me encanta cuando se pone así.